Witajcie moi drodzy, witam Was w kolejnym goleniu. Jak widzicie, yerbkę popijamy, mamy późne popołudnie, także możemy zacząć dzisiejsze golenie. I powiem Wam szczerze, że chyba coś wykrakałem, bo ostatnie golenie było w pustynnym klimacie i zrobiłem golenie, a następnego dnia wyszedłem na dwór, zaczęło padać i padało teraz przez ostatnich kilka dni. Także naprawdę szok w trampkach, powiem szczerze, że kurczę, nareszcie spadł deszcz. Jest taka umiarkowana pogoda się zrobiła, nie ma takiej pustyni, tego kurzu zmyło to wszystko, jest spokój, także mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Jak widzicie, ja już dzisiaj znowu zarosło mi się po 2 dniach, czy po 3 nawet. Cóż, dopijam yerbkę, pokazuję Wam kolejne golenie, a dzisiaj golenie, które moja żona uwielbia ten zapach. Ja zresztą też, powiem Wam szczerze, że kurczę, bardzo lubię tego produktu używać i używałem go już, a użyję go sobie jeszcze raz. A co tam? Także Wasze zdrowie. Oczywiście używałem go w innej konfiguracji, z inną maszynką. Były to początki mojej przygody na YouTubie, powiedzmy, i też na początku przygody z tradycyjnym goleniem, bo było to któreś już z kolei, że tak powiem, mydełko, ale które naprawdę w mojej ocenie najładniej pachnie, razem chyba ze Stalionem. Tak, raz za rok. Tuscan Out. Jeśli chodzi o zapach, to mydełko to jest przekozak. Szczerze, naprawdę z ręką na serduchu, to jest przekozak, jeśli chodzi o zapach. I nie chodzi tutaj o zapach jakiś, nie wiem, drzewno-sandałowy czy coś. Tu jest naprawdę, no toskański klimat w 100%. Zobaczcie, nawet etykieta nam o tym mówi. Tuscan Out się nazywa. Italian Shaving Soap. Zobaczcie, taki jest skład tego mydełka. Gdy to mydełko przyszło razem z innymi, jak rozpakowałem, nie do opisania, po prostu kwiaty, no tak jakbyście weszli do jakiegoś, nie wiem, pod Poznaniem mi się to kojarzy tylko z jednym. Jakbym pojechał do miejscowości, która nazywa się Kurnik i w miejscowości Kurnik stoi zamek i w tym zamku jest takie arboretum i tam są wszystkie po prostu wszystkie możliwe kwiaty, jakieś takie, no jakby to powiedzieć, ogród, cały taki ogród z całego świata mają pozbierane kwiaty. Jak to wszystko kwitnie, to właśnie taki zapach jest tam, po prostu aż w nosie kręci od intensywności. Więc polecam Wam wszystkim pojechać do Kurnika. Naprawdę fajna przygoda. Także dzisiejszym bohaterem jest Razorok Tuscan Out. Dobrze. Czym się będę golić? Będę się golić Game Changerem, tak jak seria cała o Razoroku, także nie zmieniam maszyny. Nie wiem, odruchowo jakoś samo z siebie się bierze, także na zielone astry sobie dzisiaj wezmę, skoro golenie zielone. I dodatkowo wezmę sobie New Brown, czyli syntetyk z firmy Yaki, 24 mm. Zobaczcie, z taką oto ciekawą rączką fioletową z włosiem Mew. Bardzo delikatne, bardzo powiedziałbym tak dosyć tak gęsto upakowane w miarę. Powiedziałbym, że bardzo podobnie do Tuxedo jest upakowany pędzel, ale jest dużo delikatniejszy niż Tuxedo i bardzo go lubię używać. I dodatkowo po goleniu Tuscan Out Aftershave. Dobrze, wszystko jak widzicie przegniotłem do miseczki od pani Ani z Rekogary. Niewielką ilość, nie jest to jakaś tam oszałamiająca, tego naprawdę dużo nie trzeba. Dałem kilka kropel wody, by sobie mydełko namiękło. Także co mi pozostało? Pozostało mi powiedzieć Wam to, co producent mówi nam o tym mydełku, czyli Razorok Tuscan Out. W tym mydle również użyliśmy Razorok Super Formula. Pamiętajcie, masło shea,
olej arganowy, aloe vera, czyli aloes, lanolina. Sama dobroć. Zapach mydła do golenia Razor Tuscan Out to połączenie tytoniu i drewna Out. Dążyłem do skrzyżowania perfum Tom Ford Tobacco Out z wodą kolońską Alt Innsbruck. Powiem wam szczerze, że kurczę, ja też jak to przeczytałem mówię, kurczę, tabako? W zasadzie zapachu Audu z początkowym uderzeniem zapachu perfumowanego kwiatu tytoniu. Zapach połączyłem z tradycyjną włoską bazą mydlaną do golenia, która nie sprawi Ci problemu w wyrobieniu obfitej, wartościowej i ciągnącej się piany do golenia, którą wyrobisz za pomocą tradycyjnego pędzla do golenia. Ciepły i nieco słodszy, bardziej perfumowany zapach zainspirowany Tom Ford Tobacco Out, ale bardziej kwiatem tytoniu niż tytoniem fajkowym. I właśnie o to chodzi, że tytoń, ale tytoń jako kwiat. Przede wszystkim tytoń jako kwiat. I jeśli tak pachnie kwiat tytoniu, to o mój Boże. Dobrze, nie przeżywam więcej. Zwilżam twarz. Zaraz jest dwudniowy. Przechodzimy do golenia, bo żona już się nie może zapachu doczekać. Dobra. Twarz zwilżona. Zaraz bierzemy michę. Zwilżam pędzel. Oczywiście zejdę na dół, jak zwykle. I już Wam pokazuję cały proces wyrabiania. Macie pędzel wyciśnięty. Mydełko jak wszystkie razoroki, których używam, są naprawdę wysokiej jakości. To są mydełka bez najmniejszego problemu, jeśli chodzi o wyrobienie. Jeśli chodzi o wyrobienie piany, tutaj naprawdę myślę, że żaden ani nowicjusz, ani zaawansowany tradycyjny golarz nie spotka się z problemem w wyrobieniu tej piany na tak zwaną bitą śmietanę o bardzo fajnej konsystencji. Ta piana, zobaczcie, powstaje natychmiastowo, bez żadnego problemu. Zobaczcie. Dosłownie po kilku minutach zaczyna nam się formować idealna piana, bez najmniejszego problemu. O zapachu powiem Wam szczerze, ogrodu kwiatowego. Naprawdę, ogród kwiatowy to jest tutaj w tym mydełku naprawdę potęga. Potęga zapachu, jeśli chodzi o to mydełko. Jeśli ktoś lubi
takie lekkie, świeże, wiosenne zapachy, to tutaj naprawdę mogę zdecydowanie mu polecić ten zapach. Nie zawiedzie się, choćby nie wiem co. Damy jeszcze kilka kropel. Czy można czegoś chcieć więcej? Zobaczcie, co się dzieje. Wszystko. Możemy ponownie można zwilżyć twarz. Ok, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. Zwilżam twarz po raz drugi. I możemy jechać z tematem. Zobaczcie. Poezja. Poezja, powiem szczerze, po nałożeniu. Zapach jest taki intensywny, ale nie taki nachalny, nie taki męczący. Także można się tym mydełkiem golić tak naprawdę o każdej porze roku. To jest tak uniwersalny zapach, że nie musimy wybierać pomiędzy tym, czy bierzemy teraz, mamy lato. Jak najbardziej na lato to mydełko się nam nada. Ono nie ma takiego przytłaczającego, mocnego, naładowanego, powiedzmy, testosteronem zapachu. Ono jest z gatunku tych lżejszych, takich fajnych, wiosennych, przypominających nam naprawdę porę roku taką, jaką mamy obecnie, czyli maj, początek czerwca. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Uwielbiam takie zapachy. I też Wam szczerze polecam oczywiście wszystkie produkty, których używam, będą potem moim filmem. Będziecie sobie mogli wszystko sprawdzić, zobaczyć. Także jedziemy z pierwszym przejściem, nie ma co czekać. Idzie gładko, także piana również w tej formule, o której producent nam pisze, ta Razorok Super Formula, powoduje po prostu przesuwanie się maszynki po twarzy bezproblemowo. Idzie praktycznie samo. I oczywiście pamiętajcie, jabłko Adama na przełyku golimy, na przełkniętej ślinie.
całą pianę z tygielka, która nam została. Nałożymy na drugie przejście. Uwielbiam. Uwielbiam. Do tego ten pędzelek, który jest bardzo delikatny, nie drapie nas po twarzy. Czy można czegoś chcieć więcej? Myślę, że chyba jeśli chodzi o wiosenne zapachy, to jest strzał w dziesiątkę. Jeśli chodzi oczywiście o Razoroka. Nie zrozumcie mnie źle. Także przejdźmy do drugiego przejścia. Zostawia fajny poślizg to mydełko. Takie ochronnie działające na twarz. Prawda? Czego chcieć więcej? Powiem szczerze, że nie wiem. Ja pamiętam, jak zakupiłem swoje pierwsze mydełko z firmy Razorok. Tak ono przyszło. Nie wiem, czy to był Irish, czy Don Donato. Już nie chcę wnikać, ale pamiętam, że po pierwszym goleniu mówię: ło kurczę, to jest to. Piany, jak widzicie, zostało jeszcze sporo akurat na przygotowanie do... Zostaje sporo akurat na przygotowanie do aftershave'a. W tym czasie umyję sobie pędzel po goleniu. Niech się ten produkt wchłonie. Skoro jest tam masło shea, niech działa dobroczynnie na naszą skórę w końcu. Także tygielek również
umyty. Niech sobie stoi do następnego golenia. Ja tymczasem idę wytrzeć pędzel i będziemy mogli nakładać pomału aftershave'a. Zobaczcie, już pędzelek wytarty, gotowy. Czego chcieć więcej? Zobaczcie, taki on. Z taką ciekawą, fajną, tajemniczą, powiedzmy, rączką. Polecam serdecznie. Dobrze, zmyję to, co zostało na twarzy. Nadal jest ślisko na twarzy, także naprawdę mydełko jak za tę cenę. Wtedy ono mnie kosztowało chyba około też 50 zł, więc nie jest to żadna wygórowana cena jak za taką jakość, jaką dostajemy w tygielku. Także naprawdę super sprawa. Dobrze, przejdźmy do aftershave'a. Aftershave tak samo wyglądający jak wszystkie razoroki, czyli żabka Setunia z Biedronki albo z Żabki właśnie. Także Tuscan Out After Shaving Splash. Zobaczcie, taki jest tego skład. Dobrze. Wstrząśnijmy przed użyciem. Taki się zrobi. Niech się troszeczkę wymiesza. Producent na swojej stronie podaje, że wszystkie, bo tego Wam oczywiście nie przekazywałem, ale na swojej stronie podaje, że by wstrząsnąć przed użyciem. Nie mam słów. No nie mam słów. Jakbym znalazł się w ogrodzie jakimś botanicznym albo w ogrodzie z kwiatami, no. Wierzę. Trochę czasami przesadzam z tymi zachwytami, ale naprawdę zapach jest po prostu wow. Wow przez duże W. Uwielbiam. Można oszaleć od tego zapachu. Taki jest fajny. Także cóż mogę Wam powiedzieć. Serdecznie polecam, by zakupić sobie ten oto zestaw. Wart każdych pieniędzy. Naprawdę. Dobrze. Mało tego, nie wiem czemu, ale poczekajcie. Jest Hydrogenated Castor Oil Menthol. Faktycznie. Mówię, kurczę, chłodzi. Słuchajcie, nałożyłem. Są kwiaty, a teraz delikatne chłodzenie, ale takie dosłownie dotknięcie chłodzenia. To nie jest takie chłodzenie jak przy Prorazo, czy przy na przykład było, nie wiem, Lea. To tak chłodzi właśnie fajnie takie. Skóra jest nawilżona. Czego chcieć więcej? Jest mentol. Takie zaskoczenie. Tego bym się nie spodziewał. Ostatnio mi tak nie zrobił. Może dlatego, że dobrze nie wstrząsłem opakowaniem.
Także cóż, zapraszając Was już na kolejne golenie, ja dopijam yerbkę. Oczywiście Wasze zdrówko. Polecam Wam ten zdrowy napój, również wiążący się z rytuałem, tak jak tradycyjne golenie. I życząc Wam udanej reszty dnia, widzimy się w następnym goleniu. Cześć!